Powiem tak, ja znam smak czerwonego dywanu, ja znam smak błysku fleszy. To żadna tajemnica. Grupa F ma około 10 milionów brutto przychodu rocznie, tak? No ja mówię wprost, no to dobrze, no to wyznaczmy cel, żeby było 50 milionów. Także nie mam z tym problemu, że jestem podziwiany. Powiedziałbym, że jestem podziwiany z natury rzeczy. Umówmy się, ja nawet śmieci w domu nie wynoszę. Nie zmywam po sobie szklanki. Fakt jest taki, że tego talerzyka czy tej jajecznicy sobie nie zrobię. Nie zrobię tego. Czyli ja między poranną toaletą a gotowym śniadaniem mam pół godziny czasu na to, żeby już wydawać polecenia w firmie, już odpisać na maila, tak? Bardzo często to wykorzystuję. Jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, co mnie zdefiniowało w jednym słowie, to słowo nie. To słowo nie dotyczyło mojego pochodzenia, czyli jako osoby niepełnosprawnej, dotyczyło Polaka, który niby miał być biedny i którego marzeniem miało być wyjechanie do Reichu. I nie dotyczyło tego, że z definicji ma być słaby. Otóż nic bardziej mylnego. Tak, oczywiście. O właśnie, umówmy się tak, że jakby był wcześniej, to niech podejdzie do pani minister. Natomiast jeżeli nie, to prosiłbym jutro o telefon, bo ja już później nie będę mieć czasu, dobrze? Dobra, dzięki, do widzenia. Chcemy być takim punktem referencyjnym w kwestii inkluzji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, tak? Żeby się na nas wzorowano, na naszych rozwiązaniach. Dzisiaj, obserwując rynek, możemy powiedzieć, że mając to 30 osób na pokładzie, jesteśmy największą firmą w Polsce, która bytuje w nowoczesnych technologiach tutaj na rynku biznesowym. Byłem zaskoczony rok temu, jak się okazało, że program Dostępność Plus będzie prowadzony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. No, ministerstwo do tej pory kojarzone z biznesem, prawda? Jak pani wie, całe moje życie zawodowe jest związane z biznesem, z tym chcę być kojarzony. Mam kontakty i wiedzę, tak? Przez to mogę inspirować na przykład tutaj działania rządu w tym zakresie. To zamiana słowa aktywizacja na słowo inkluzja, tak? Czyli pełne włączenie osoby z niepełnosprawnościami w życie zawodowe i społeczne bez budowania takich murów, prawda? Syn po prostu już w przedszkolu się wybijał wśród tych swoich rówieśników, bo tam były dzieci z różną niepełnosprawnością. Zawsze go tam śmiesznie nazywali magisterek, bo on zawsze wiedział, co powiedzieć. Z kolei następne lata, ponieważ syn często chorował, nie było takiej możliwości, że mogłam wejść z nim do szkoły na zajęcia, no to nauczyciele przychodzili do domu. To była szkoła podstawowa, to było nauczanie indywidualne. Później syn bardzo dobrze się uczył, no to wybrał sobie szkołę, liceum. Również było nauczanie indywidualne, ponieważ ta szkoła mieści się w starym budynku. Nie ma tu w ogóle 4 licea, są w Świdnicy, ale żadna nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Chętnie się uczył, poznawał sam, w ogóle się jeszcze dokształcał w domu. Także nie tylko tak, że tak powiem, kolokwialnie odwalał te zajęcia, tylko zgłębiał wiedzę. No i skończyło się to maturą. Maturę zdał bardzo dobrze, świadectwo z paskiem. Ja mówię, słuchaj, no
skoro jesteśmy już, tato już nie pracuje, jest na emeryturze, ja zrezygnowałam z pracy, no to ci pomożemy, żebyś mógł w życiu po prostu sam na siebie liczyć. Żebyś mógł w przyszłości, że tak powiem, tą pomoc kupić sobie, gdy nas zabraknie, gdy nam już zdrowia nie starczy. No i syn zdecydował się, że będzie studiował. Skończył ten licencjat i chciał się dalej kształcić. Też bardzo dobre wyniki miał na koniec. No nawet chcieli, żeby tam został na tej uczelni, ale syn mówi, że jednak będzie sam swoją działalność rozpocznie. Już wtedy myślał o własnej działalności, że będzie się realizował. I wszystko robię w tym kierunku, żeby on jednak mógł liczyć przede wszystkim na siebie. Na siebie, żeby się rozwijał w dalszym ciągu i żeby to życie jakoś tak spędził, żeby satysfakcjonujące było dla niego. Czy boli lekceważenie? Boli lekceważenie w sensie biznesowym, ale też w życiu prywatnym. Oczywiście, że tak. To takie ciągłe udowadnianie, tak, że ja jako 31-latek siedzący na wózku mogę być biznesmenem. Oczywiście, że tak. No przecież jak posiadałem działalność gospodarczą, to musiałem się tłumaczyć, że ja prowadzę działalność gospodarczą, a nie fundację. Tak jakby to było oczywiste, że aha, skoro siedzi na wózku, to musi prowadzić fundację. No nie, prowadzę normalny biznes. I było takie niedowierzanie. Musimy tą usługę, tudzież produkt stworzyć jakby pod klienta. I to tak naprawdę decyduje o sukcesie bądź porażce. Dołóżmy do tego skalowalność, niskie koszty operacyjne, tak? I mamy sukces albo porażkę. Wiedzieliśmy, że jest zapotrzebowanie na rynku medycznym przez nie do końca wydolny NFZ, więc pojawił się trend w pakietach medycznych. Mieć to wyczucie rynku, wyczucie przede wszystkim, gdzie jest problem, czyli szczęście znaleźć jest problem i szczęściem jest znaleźć rozwiązanie, a potem szczęściem jest to, że jak to wszystko ładnie połączyć. Czym się zajmuje moja firma? To już obecnie spółka z o.o., którą prowadzę od 4 lat. Wywodzimy się od usług stricte informatycznych, czyli programowanie i marketing, upraszczając. To jest jeden pion, drugi pion to jest pion konsultingowy, w którym dostarczamy na życzenie klienta różnego rodzaju audyty, różnego rodzaju ekspertyzy, wiedzę. A pamiętajmy, że wiedza kosztuje i to coraz bardziej. To, co ludzi interesuje, to na ile jest realna taka współpraca? Czy Amerykanie są otwarci, są gotowi kupować w cudzysłowie albo dosłownie polskie pomysły? Pamiętajmy o nadchodzącym Brexicie. Gdzieś Stany Zjednoczone będą chciały zakorzenić swoje interesy, tak? Wydaje się, że Polska jest naturalnym zasobem, tak, po który można sięgnąć. Jest taka stara maksyma, wyróżnij się albo zgiń. O tym pamiętajmy. Trzeba wykorzystywać to, co dała nam góra i trzeba to przekuwać na atuty, tak? Pamiętajmy o tym, że firmy płacą nieraz milionowe budżety, żeby się wyróżnić czasami w mądry albo w głupkowaty sposób. No właśnie po to, żeby zdobyć tą pozycję na rynku. Jeżeli ja będę tą jedyną grupą AF bez mojego wizerunku, tak, to będę jedną z licznych firm konsultingowych i software'owych, tak? Moja osoba wyróżnia tą firmę na rynku, buduje tą pozycję na rynku i nie mam z tym jakichś wewnętrznych problemów. Skoro są profity, skoro mogę powtórzyć manewr Stephena Hawkinga, to nie ma się nad czym zastanawiać, trzeba to zrobić dobrze i profesjonalnie. I widzę, że Polonia, taka jest moja obserwacja, jak bywam w Stanach, że Polonia jest zainteresowana kontaktami z Polską, aczkolwiek, ponieważ ja się stykam z przedsiębiorcami, no to zawsze w tle jest gdzieś biznes, no tacy już są przedsiębiorcy. Połączmy pieniądze z interesem społecznym, tak? No tak. Po to, żeby tą inkluzję, tak, i tą różnorodność wypromować i żebyśmy mogli na koniec dnia powiedzieć, że bilans się zgadza.
tak, że nie trzeba było do tego dopłacić, tak. Podział ról jest następujący. No wiadomo, ja jestem jako tato i jestem kierowcą tutaj. Jak jedziemy, no to zresztą widzieliście Państwo, to kieruję. Nastawiam nawigację, gdzie tam mamy do celu dojechać. Rola żony, no to jest powiedzmy tutaj z tyłu siedzi i pomaga w obsłudze telefonu, jak przychodzą sygnał telefoniczny do Adriana. I wtedy mu wybiera, jak on chce zadzwonić, czy ewentualnie jak ktoś do niego dzwoni i tak dalej. Ten służy. Co do mojej choroby, strategia, którą obrałem lata temu jest taka, że nie ma sensu o tym mówić. I okazuje się, że jest to słuszna strategia. To moja słodka tajemnica. Jest to nic strasznego. Jest to nic, co umożliwia mi pełną aktywizację społeczną czy zawodową. Nie mówię o tym też dlatego, że biznes wymaga siły. Biznes to taka sfera życia, w którym z biednym się nikt nie liczy. Ze słabym się nikt nie liczy. Choroba nie może definiować naszej sprawności biznesowej. Nie ma znaczenia, czy ktoś leży w łóżku i jest w stanie ruszać tylko ręką, tak? Liczy się jego efektywność biznesowa. Jest słynna maksyma chińska, w której to nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, ważne, żeby łapał myszy. I to dotyczy każdej sfery naszego życia, a w szczególności biznesu. Sporo się zmieniło. Ludzie z niepełnosprawnościami wychodzą ze swoich domów, zaczynają pracować, zaczynają być aktywni, zaczynają korzystać z wszelkich dobrodziejstw, które do tej pory były dla nich niedostępne. Jasne. Świetnie. Cieszy mnie zmiana tego sposobu myślenia, bo jakby bariery architektoniczne, tak, to jedno, ale no musi się zmienić sposób myślenia. Powiem brutalnie, nas nie interesuje czyjaś niepełnosprawność. Nas interesuje CV, które jest zapełnione. Czasami za to zapełnione CV trzeba płacić więcej. Dobrze, to jest koszt rozwoju. I to jest jedna rzecz. Druga, daliśmy szansę ludziom, którzy może nie mieli takiego bogatego CV, ale była ta determinacja. Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami, które mają tytuł doktora prawa, tak, Uniwersytetu Katowickiego w tym przypadku, ale mamy też osoby, które takiego wykształcenia nie mają, ale nadrobiły to na przestrzeni lat potężną determinacją z ich strony. Jesteśmy dumni z syna, że po prostu zajął się tym swoim biznesem i mu pomagamy. Pomagamy zrealizować siebie. On tym żyje. Żyje, przy okazji stwarza nam warunki i sobie, żeby polepszyć sobie życie. Nie narzeka, my też nie narzekamy, tylko pokonujemy bariery i to, co nam życie przyniesie. Chodziliśmy i szukaliśmy mieszkania, żeby syn miał dogodne warunki i dla nas, żeby było wygodnie. No ale niestety nie znaleźliśmy takiego mieszkania, albo lokalizacja, albo schody też były wysokie, albo wysoki parter. No i w związku z tym przeliczyliśmy koszty i stwierdziliśmy, że jednak będziemy się budować. Zamierzam żyć 100 lat. No, przy dzisiejszym rozwoju medycyny, różnego rodzaju implantach, modyfikacjach genetycznych, zmianie organów wewnętrznych, zewnętrznych, umówmy się, i mając 30 lat jest duże prawdopodobieństwo, że dożyję setki i tego chcę się trzymać.
Czy to jest rodzaj startupu, czy to jest jakieś rozwiązanie wyższe aniżeli to? Są osoby z niepełnosprawnościami, które prowadzą swój biznes na różnym poziomie. Czasami jest to prototyp, a czasami jest to już działająca firma, która przeszła poziom launchowania, czyli uruchomienia swojego produktu na rynku i potrzebuje przeskalować swoje usługi na poziom międzynarodowy. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj, że jeżeli byłaby taka wola łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, zaangażowania w ten projekt, stworzenia tutaj miejsca, w którym inkubowałyby czy dojrzewałyby inicjatywy biznesowe otwierane, czy już prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami, to my moglibyśmy w ramach schematów finansowych tak zwanych innowacji społecznych wspomóc finansowo taki projekt, zapewnić na jego finansowanie, ponieważ jest to istotny cel nie tylko biznesowy, ale również społeczny. Nie ukrywamy, że w takim projekcie nie uczestniczyliśmy. Na pewno nie czujemy się tutaj w żaden sposób liderem tego projektu, ale jeśli moglibyśmy wspierać i być przy tym projekcie, no to myślę, że to by było dla nas bardzo interesujące i o takiej formule jesteśmy gotowi porozmawiać. Jako jedyna strefa ekonomiczna w Polsce podejmujecie rozmowy na temat właśnie stworzenia takiego huba, co nawet z waszego punktu widzenia spowoduje, że się wyróżnicie po prostu na tle innych stref ekonomicznych w Polsce i też dodatkowy wyróżnik przecież za granicą. Także cieszy mnie ta otwartość. Ja nie skupiałem się na tym, żeby uzyskać dotację na wózek, bo wiedziałem, że to będzie walka z wiatrakami. Bardziej się skupiałem, jak zarobić na ten wózek, żeby się nikogo nie prosić. Tak? Ta strategia jest słuszna i wydaje mi się, że warto te biznesy prowadzić tak, żebyśmy się nie musieli codziennie kogoś o coś prosić i liczyć na to, że ktoś nam pomoże lub się zmieni trend. Nikt nam w życiu nie pomoże, taka jest prawda. Nikt nie uczyni tej jakości w tym naszym życiu, jeżeli my sami z determinacją nie będziemy do tego dążyć. To jest jedna rzecz. Druga to są ludzie. Ludzie tworzą biznes i biznes jest dla ludzi. I warto dzielić się biznesem, warto dzielić się udziałami i kolekcjonować tych ludzi wokół siebie, którzy spowodują, że ten biznes urośnie. Ktoś kiedyś powiedział, że warto mieć 1% akcji Apple niż własną działalność gospodarczą, w której ma się 100% udziałów. I wierzcie mi, ja się po tym podpisuję 3 razy.